Ja w obozie często spotykałem się z moimi kolegami z Brzeska, ze Zbyszkiem Tryczyńskim, A, to tak, z nim tak. Juskiem Stusem. Ja w z tobą magazynie. to się raz, jak przyjechał jeden taki tego facet, to się mi przyszedł zakomunikować, że on przyjechał. Który głąb? Tak. I też przyszedł ze Stusem, potem Stus raz mi mówił, żeby mu coś tam, że wyślesz srokę do TWL-u, żeby mu dać tam coś do gotowania, to przyszedł sroka i mu dałem. Byłem instruktorem harcerskim w Brzesku, prowadziłem drugą drużynę imieniem Żwirki Wigury. Harcerze rekrutowali się z pierwszej szkoły podstawowej. No i na skutek tego wiadomo było, że no, w pierwszej fazie należałem do szarych szeregów. Wiadomo było, że Niemcy koso patrzą na harcerstwo, to jest raz, a druga sprawa to była tego rodzaju, że mimo wszystko ktoś tam coś musiał donieść, bo oni mieli wszystkie dane, ci gestapowcy. No i to był główny powód, że mnie zaaresztowali. Działalność harcerska przed wojną i w czasie wojny. Ja miałem 17 lat i 5 miesięcy, jak mnie zamknęli. 3 maja w 1940 roku wywieziono nas do Tarnowa, do więzienia. No i tam przebywałem do 13 czerwca 1940 roku. Potem przewieziono nas do takiej łaźni żydowskiej celem okąpania i 14 czerwca uszykowano nas taką kolumnę. Było nas 728 osób. No i przeprowadzono nas ulicą Wałową, Krakowską do dworca kolejowego. No i w tym momencie, jak nas przeprowadzali, no to tam nikt nie, na ulicy nikogo nie było. Okna musiały być zamykane. Jak ewentualnie okno było otwarte, to tam strzelali z automatu do tych okien. No i podstawiono skład kolejowy i załadowano nas do wagonu. To były wagony takie bokówki austriackie, osobowe. No i SS-manie obsadzili to. Wehrmacht to był nawet, nie SS. Wehrmacht obsadził to, ten cały transport kolejowy, no i przetransportowano nas do Oświęcimia. Już mniej więcej w Płaszowie, bo w Płaszowie, bo do Krakowa się nie dojeżdżało, tylko w Płaszowie szła linia kolejowa, tam jest bocznica taka, w stronę Zakopanego, Oświęcima. No i tam nas dowieziono do miasta Oświęcim, a z miasta Oświęcim na bocznicę kolejową i do przygotowanego już obozu, taki to nie był jeszcze stały obóz, tylko przejściowy na tą kwarantannę do dawnego bloku monopolowego. To pomieszczenie, gdzie myśmy tam nocowali, no to była deski, tylko takie były z boku i słoma narzucona. Poza tym nie wolno było okien otwierać. Strasznie duszno było, także że trudno było oddychać. I od rana, od godziny chyba 6 rano albo 7 rano do godziny 7 czy 6 wieczorem 12 godzin był sport z przerwą na obiad, na tą zupę. Potem była kolacja, to tam coś dali, tę pajtkę chleba i coś do tego chleba, a tak to 12 godzin się biegało. Biegiem, Laufschritt, takie rolowanie, skakanie jak gęsi, robienie pompek, a wiadomo, tam był kurz, no to człowiek wyglądał jak nieboskie stworzenie.
I w tym okresie, w okresie tej kwarantanny, to ona trwała, nie wiem, miesiąc, może 6 tygodni, to dwóch młodych chłopaków, jeden był z Jasła, a drugi był z Rzeszowa, dostali pomylenia zmysłu. W ogóle chodzili jak, no normalnie, no tam ich prowadzili, potem chyba ich zastrzelili, te młode chłopaki. Także to było nie do wytrzymania. Niezależnie od tego, wieczorem jeszcze uczono nas śpiewać po niemiecku. Wyszli i śpiewali. Jak ktoś źle śpiewał, niewłaściwie otwierał usta, bo to wiadomo, jak pani śpiewa Die blauen Ragonen Sie reiten, to wiadomo, że otwierał usta tak. A ten jak nie umiał po niemiecku, to otwierał tak, tylko że no, na niby, na lipę, nie? To chodzili z patykami, z knyplami, rżnęli po głowie, gdzie się dało, po plecach, tak dalej, że robili kalekami od razu ludzi. No, a pewnego razu po takim tym apelu, po kolacji, przyszedł ten Hauptsturmführer Frycz, on był Lagerführer. Taka beczka była, nie wiem, po piwie, czy po czymś, chyba po piwie. No i stanął na tej beczce i poprosił tego tłumacza, to był ten Baltaziński, tutaj z Jasienia od nas, ziemianin. No i nam tłumaczył, gdzie my jesteśmy, że to jest, my jesteśmy w obozie koncentracyjnym. Ten obóz koncentracyjny nazywa się Auschwitz. Tu jest wyjście tylko jedno, przez komin. Można żyć najdłużej 3 miesiące, a jak ktoś dłużej żyje, to znaczy, że kradnie. Okrada III Rzeszę. A koło mnie stał taki chłopak, który szedł na Węgry, był ze Śląska, nie? No a ponieważ ja nie wiedziałem, co to są te obozy koncentracyjne, to mówię, ty słuchaj, że co to są te obozy koncentracyjne, bo to na Śląsku prędzej wiecie. Piorunie ognisty, z tego się już nie wychodzi. Ja mówię, co tak mówić? Mówię, Piorunie, ty zobaczysz, co się będzie działo. No i tam przebywałem od 14 czerwca, gdzieś do połowy, może do końca lipca. Przeniesiono mnie do głównego obozu. To w tym głównym obozie już były uporządkowane 3 bloki, pierwszy, drugi i trzeci. Mnie przeniesiono do bloku drugiego. Blokowym był Bonic, Bernard Bonic, miał numer 2, a zastępcą był taki krwawy Stefan Wierzbica. No i dostałem się na salę numer 10. Sala numer 10 to była karna, bo nie było karnej kompanii jeszcze wtedy. W tej sali byli Żydzi i księża. To ona się składała z 2 pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie to była kuchnia, jeszcze ta kuchnia tam była taka nierozebrana, a druga sala był pokój. Tam, gdzie był pokój, to byli Żydzi, a tu, gdzie była kuchnia, to byli księża. I ja się dostałem z tego powodu do tej sali, że ten Bonic przeznaczył nas była taka mała salka na tym bloku numer 2. I tam nie tylko ja się dostałem, bo tam jeszcze było 2 oprócz mnie tych chłopców, 2 czy jeszcze 1, nie pamiętam, chyba 2. No i chciał nas dać na tą mniejszą salę, ponieważ na tej mniejszej sali było 12 inżynierów takich, co z Mościc zamknęli. No i oni, że oni są w starszym wieku, że im tego, no i ten Bonic, a ponieważ Schreiber był, blokowy Schreiber był właśnie z tej 12, jakże on się nazywał, ten Schreiber. Wiem, że Links na niego myśmy wołali. On się nazywał, no mniejsza z tym. I on nas dał właśnie do tego, ale ja mówię, no przecież to jest karna sala. Mówi, nie będziecie długo, bo potem was przeniosę. No ale tak się stało, że ja się sam przeniosłem, bo w pierwszej fazie, jak byłem na tym bloku numer 2, to chodziłem na Bauhof. Tam był taki kapo August, on potem był Oberkapem. No chodziliśmy boso w koszulach i w spodniach. I po pewnym czasie tam była ciężka robota, bo tam się nosiło ten cement, deski, takie różne inne rzeczy.
A mnie tam jakoś szło, zresztą mówili, poszła taka wiadomość po obozie, że to jest obóz wychowawczy. Po 6 miesiącach, że nas mają zwalniać. Więc myślę, no 6 miesięcy to panie byle gdzie wytrzyma. No i a symptomy tego zwalniania były, bo już tam nawet z Brzeska 2 zwolnili. Tam zwalniali tak, kto miał tam jakieś, ja wiem, chody, może jakieś dojścia do tych SS-manów. No i po pewnym czasie ten August mówi, będzie dużo roboty. Przeglądał, żeby mieć silnych ludzi do roboty, bo mówi, tam będzie noszenie cementu, wapno, będzie tego, gaszenie i tak dalej, różnych gwoździ, tych wszystkich do budowy artykułów. Mówi, ty idź, znajdź sobie inną robotę. Mówi, ty młody jesteś, co cię tam szkoda, mówi. Ja mówię, mnie tam dobrze jest. Nie, idź. I wyrzucił mnie z tego komanda. Myślę, wyrzucił mnie, to mówi, zgłoś się do tego, do Arbeitsdiensta. Myślę, no cholera jasna, co tu robić? Poszedłem do tego Arbeitsdiensta, on mówi, nie ma żadnej roboty, będziecie nosili wodę w kotłach, bo była jedna studnia. Było nas no ponad 2000 wtedy. Jedna studnia była taka na pompę. Nie było klozetów takich normalnych, tylko były szalety. No i tam się na tempo robiło wszystko. Był Scheissmeister, jak nie to bił, jak nie to wrzucał do tego środka, tam do tego kału, do tego wszystkiego. I te szalety były między blokiem 2 a 3. Mówi, będziecie wodę nosić. No to była taka kolumna, tam już było paru chłopaków. Dostaliśmy takie kotły 50-litrowe, z jednej strony ucho, z drugiej ucho. Szło się pod tą pompę, no i się pompowało. Potem cała kolumna szła do kuchni. No i tam byłem, nie pamiętam ile, ale byłem tam 2-3 tygodnie, może wiem, może dłużej. No i to nawet robota była dobra, bo tam ani kapy nie było, ani Vorarbeitera, tylko tak chodziliśmy jakby chcieli, nie? No ale po pewnym czasie przyleciał ten, mówi, jest praca do TWL-u. Ja mówię, a co tam się robi? A on mówi, a tam wagony trzeba wyładować. Ja mówię, tyle siły nie ma, żeby takie, a jakie worki są? Mówi, 100 kilowe. Ja mówię, to nie. Mówi, ale tam jest pod dachem, zima się zbliża. Mówi, ciepło, kaloryfery są. 11 tam potrzebowali. No i dołączyli nas tam do tego TWL-u. No i tam się dostałem. Tam jak przyszedłem, tam zarząd był SS. Dowódcą był taki doktor von Sauberg-Zweig, Hauptsturmführer w randze kapitana, a zastępcą jego był Untersturmführer Schal. To był jego zastępca i on tam się interesował więźniami i tak dalej. No i nas tam przydzielili, już nie pamiętam gdzie, ale jak przyszedłem tam do tej pracy, bo tam były piętra, są piwnica, tam stoi ten budynek. Piwnica, piętro, parter, pierwsze piętro, drugie piętro i trzecie piętro. I na strychu było opakowanie, tak zwany Lehrgut. No to jak mnie zobaczył ten Wachmeister czy Oberwachmeister jakiś z tego piętra, mówi, człowieku, ty tam do wagonów to nie masz co szukać, masz tutaj wiadro, wodę, szmatę, miotłę i łopatę. Łopatkę taką, no. Będziesz chodził, zamiatał, pajęczyny obmiatał i tak dalej. Ja sobie myślę, dobra robota, panie. No. Nic się nie robi. I także no tam w sumie byłem tym sprzątaczem do momentu, aż Schal zrobił zbiórkę, Kapę, no i Schreibera i pisali, nie, kogo zostawia, a kogo wyrzuca, nie, że jutro ma nie przyjść, tylko chce szukać gdzie indziej roboty. No sobie myślę, tak słucham, jak on tam przesłuchuje tych wszystkich. Jak ktoś mówił, że był z zawodu kupiec, albo pomocnik kupca, albo gdzieś tam w handlu pracował, to ich zostawiał. A jak był inny zawód,
no to wyrzucał, nie potrzebował. No to ja sobie myślę, trzeba panie, jak przyjdzie na mnie kolej, powiem, że jestem uczniem kupieckim, nie? A on na mnie tak popatrzył, mówi tak, ty nie jesteś uczeń kupiecki, tyś chodził do gimnazjum. Chodziłeś do gimnazjum? Chodziłem. Ale ponieważ jesteś najmłodszy tutaj z tych wszystkich, co tutaj z tych 700, coś tam ileś osób, zostaniesz i będziesz sprzątał biura u mnie i u szefa. No. No sobie myślę, to tak, a co będziesz resztę wykonywał, to ci potem powiem. No i on tam przyjął, bo mieli tabor samochodowy, przyjął tam kilku tych do warsztatów, tych samochodowych, kilku, przyjął 2 fryzjerów dla więźniów, dla SS-manów, jednego krawca przyjął, jednego takiego, co buty tylko czyścił tym oficerom. Kogo on tam jeszcze poprzyjmował? Aha, stolarza, 2 stolarzy. No i na drugi dzień przyszedłem, no to już zgłosiłem się tam do niego, on mi pokazał, nie, co tu mam robić, co do mnie należy i tak dalej, i tak dalej. Mówi, wy przychodzicie o godzinie 7 chyba, tak, albo pół do 7, jak tam sprzątałem, nie, to tam było radio. To jest raz. Druga sprawa, to on zostawiał tam, nie, przypuśćmy jak wychodzili, to zostawiał tam i znaczył sobie, tam nawet nie widziałem na tych bolsach, bo to bolsy on dał, koniaki, bolsy. Liczył, ile papierosów zostało, ile cygar zostało i tam resztę liczył to. Ja to nie wiedziałem, wyszedłem, wyczyściłem, włożyłem im tam do tej szafki taką mieli. No i na tym się kończyło, nie? No i tam potem swoją robiłem, czyściłem i tak dalej, i tak dalej. No i pewnego razu poszedłem po wodę czy po coś tam, a w międzyczasie tam przyszedł kapo, a on był instalator, bo było centralne ogrzewanie, on tam coś robił, coś tam, nie wiem co robił. No i ja przychodzę, drzwi są zamknięte i tam kłótnia jest. Myślę, co się dzieje, nie? A on tego kapę tam obrabiał, ten szal. Zawołał jeszcze zesmana jakiegoś tam, no i we dwójkę i tak dalej, i tak dalej. No i chodziło o to, że on ukradł, nie, papierosy, cygara, jeszcze coś tam, jakieś coś słodycze jakieś i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, kto to wziął? On mówi, że nie on, tylko ten więzień, co tu sprząta. On mówi, ty mi nie opowiadaj, bo ten więzień tu już sprząta coś 1,5 roku, jeszcze nigdy nic nie zginęło. A ty dzisiaj przyszedł, to zginęło. No i go tam wyobracali, przyznał się do wszystkiego i poszedł, został na obozie. Chyba poszedł do karnej kompanii. No, to był taki jeden tam przypadek. Drugi to było radio, mieli radio. No i wiadomo, rano tam nadawała, Londyn nadawał te bum 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 i po polsku te wiadomości. No i ci koledzy moi mówią, a może radio byś posłuchał, wiedzielibyśmy się, co się w świecie dzieje i tak dalej, i tak dalej. I mówię, cholera, mówię, co będę tego, potem ktoś złapie, to na wolności jest kula w łeb, a tu, no ale pod tą presją to się ugiąłem, panie, puszczałem. No udawało mi się tam paręnaście razy. Ale potem pewnego razu przyszedł nowy jakiś taki SS-man, który nie był w tym obsadzie, bo tam było tych SS-manów z tymi wachmajstrami gdzieś koło 40. I oni mieli swoje te kwatery, mieli w Rajsku, tam mieli takie 2 wille, tam kogoś usunęli, Polaków. Mieli tam ogród, mieli cieplarnię, szklarnię i tak dalej, i tak dalej. I oni tam mieszkali, kuchnie, kucharki. No i przyjechał nowy, ten przyszedł nowy, przyprowadził nas z obozu, bo oni nas przyprowadzali. No i wszedł akurat tam na kontrol do mnie, a tam w to radio bum 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 biło.
No on mówi, tego dla mnie, zaczął się tam stawiać, mówi, jak tego, ty wiesz co to jest i tak dalej, że on zamelduje. I mówię, no, to trudno, no. Melduj se pan. No jak przyjechał ten szal, bo jeden nas przyprowadzał wcześniej i dyżurował tą godzinę w tym magazynie i pilnował tych wszystkich więźniów, nie? Z tym, że to było w dużej postynkiecie, także myśmy byli tak pilnowani przez obsadę z obozu. Przyjechał ten szal i on mu tam zameldował, nie? Mnie nie było, on tam zamknęli się i melduje, widocznie mu się zameldował. Po pewnym czasie ten szal mnie woła. No i on mówi, słuchałeś rady? Ja mówię, to słuchałem, no co będę mówić, że nie. Ty wiesz co to jest? Czym to grozi? Ja mówię, no wiem, no. Mówi, karna kompania to mało, ale byście zaraz rozstrzelali. No, mówi, ostatni raz to będzie. Ja sobie myślę, jak to będzie, to ostatni raz wyglądało, nie? Więc patrzę, jak oni jechali na obiad, bo oni na obiad jechali do tego Rajska i po obiedzie przyjeżdżali. A nam wozili tą zupę z obozu do tego magazynu i tam myśmy jedli, a w środku w holu, a drzwi do magazynów były pozamykane. Więc patrzę, jak na obiad jadą, to ten, co na mnie naskarżył, patrzę, niesie ten aparat do samochodu, wywieźli go do Rajska. Nic mi nie zrobił. Ale w międzyczasie jeszcze, nim doszło do tego wszystkiego, to tam mi koledzy mi mówią, ty uważaj, bo on umie po polsku, ten szal, bo on jest z Berlina, to na pewno umie po polsku. Ja mówię, chyba niemożliwe. Mówię, zobaczysz, że umie po polsku. No i po pewnym czasie, ja już tam robiłem parę miesięcy, to on zamknął drzwi od środka. Ja sobie myślę, cholera, co on będzie robił ze mną, nie? Zamknął drzwi, okno zamknął. Mówi, jesteś głodny? I mówię, pan się pyta w obozie, kto nie jest w obozie głodny? No i miał tam jakąś jedną pomarańczę i coś tam, takie sznytki, tak jak oni mieli tak posmarkane tą margaryną, jakiś coś tam był ser czy wędlina. Mówi, zjedz tu. No jakbym zjadł, to on dopiero otwarł te drzwi i mówi, to idź do roboty. No i tam to się jeszcze po pewnym czasie znowu jeszcze raz powtórzyło, to w tym okresie drugiego powtórnego tego zajścia z tym szalem to oświadczyłem mu, że koledzy też są głodni, nie tylko jestem głodny. A on mi mówi, no ty jesteś dobry Polak, mówi, dobrze. No i za jakiś dzień czy 2 dni przywiózł rosół, taki w garku, takie 2-3 litry i tych sznytek tak wyliczył, bo nas było 12 na piętrze, wyliczył po 2 sznytki na jednego. Także, że mówi, masz tu, możesz wynieść. Ja mówię, tak, ale ja nie mogę iść tam, bo tam jak ten SS-man zobaczy, to mnie jeszcze skopie i powie, że gdzieś ukradł, nie? Mówię, chodź pan ze mną i powiedz pan, żeby on zezwolił, żebym ja to mógł rozdać. No i on wyszedł ze mną, mówi, że to jest od niego, że on to tu rozda tym wszystkim kolegom. No i odniesie mi garczek z 2 kubkami, bo jeszcze kubki przywiózł, żebyśmy mieli z czego pić. No i tam pracowałem do momentu, aż przyszły do obozu kobiety. Znaczy, oni tam wybrali Żydówki. I one tam przyszły, one umiały dobrze po niemiecku, więc tam od nas pracowało 3 czy 4 w biurze, albo 5, tak, 5 pracowało w biurze. Dobrali tam jeszcze Żydóweczki, tam pisały, one umiały dobrze po niemiecku, umiały na maszynie, bo wybierali już takie fachowe siły, nie? Jak one przyszły do obozu, to on mi mówi tak, ten szal, mówi tak, no są kobiety, to nie jest robota dla mężczyzny. Mówi, gdzie chcesz iść do roboty? No ja mówię, no ja wiem, no najwięcej kolegów mam na drugim piętrze, to były kolonialne towary. Mówię, to bym tam chętnie poszedł. A tam Vorarbeiterem był ksiądz, który był ze mną tam na tym bloku numer 2, na tej sali. Michalski się nazywał, ze Śląska. Perfekt umiał po niemiecku i tak dalej. I on jakoś miał oko u tego szala, u tego Untersturmführera.
przychodził, to zawsze tam do niego Michalski, ten się meldował, bo ze Śląska to się bał jak piernik, panie. Mówię, co tak się boisz? Mówię, piorunie, nie wiadomo co zrobił. No i myśmy naturalnie tam kombinowali, no, żeby żyć jakoś, nie? No to się tak kradło, żeby wszystko grało. Bo więźniowie prowadzili kartotekę i wszystko, bo ci esesmani wracali z frontu już potem, no to ani nie byli fachowcami, poszczelani, to bez nogi, bez ręki, tu poszczelony, tam poszczelony. No tylko tyle, że tam stał, nie? A ten szal wiedział, że my to wszystko robimy i to prowadzimy. No to tak tam się robiło, żeby to wszystko grało, nie? Żeby jak on przychodził, bo on w każdy dzień sprawdzał od 5 do 7 artykułów, nie? Nie robiło się tak remanenty jak teraz, tylko przyszedł, wziął kartoteki, na bieżąco musiały być wyprowadzone, szedł, sprawdził, przeliczył, podkreślił, podpisał sobie i poszedł, nie? Na drugi dzień przyszedł znowu, następne robił, nie? No i to wszystko grało, myśmy kradli, a stan grał, no. A po pewnym czasie ten Michalskiego wywieźli do Dachau. Przyszliśmy do pracy, nie ma Vorarbeitera. On się pyta, gdzie jest ten Michalski? Wywieźli go do Dachau. Ajej, co to będzie? No to potem z takiego Vorarbeitera tam zrobił, nazywał się Robert Ślązak. Też był ten Hannes, ten Ślązak był. No, Ślązak i Ślązak. Ten się jeszcze więcej bał jak ten ksiądz. Piorunie ognisty tam mówi. Mówi, no co trzeba coś skombinować, mówi. A tak on mówi, jeść chcesz, a wszystkiego się boisz, nie? No i tego też tam miał oko na niego. Ten szal go lubił, bardzo go lubił. Jeszcze lepiej, więcej jak tego księdza. Także dotrwał do momentu ucieczki z TWL-u. No, a oni uciekli chyba w 1942 roku gdzieś w lecie, czy samochodem. Wyremontowali takiego Steyera 220, po remoncie był, ponieważ tam były, w tym magazynie były magazyn mundurowy, taka jedna sala, była jedno pomieszczenie, tam były mundury, broń, hełmy, granaty, tam wszystko oni mieli. Okute drzwi były specjalnie blachą i specjalnie było zamknięcie. Więc ci 4, którzy uciekali, zrobili to w ten sposób, że w sobotę robiliśmy do południa. Po południu odprowadzali nas do obozu. Mieliśmy pół dnia wolne plus niedziela, nie? Ale ci wzięli rolwagę, tych 4, to był tam Piechowski, Kazek, Jaster. Ten Jaster był oficerem Armii Krajowej, on był wprowadzony do obozu i potem uciekł z nimi z obozu. Lempart, Józek i Bendera. No i oni mnie namawiali, żebym uciekał, ale namawiali mnie w sobotę, w tą sobotę, w którą chcieli uciekać. I mówię, człowieku, jakiś przyszedł do obozu, jakiś adres podał. Pytam się tego Piechowskiego, bo on ze mną rozmawiał, bo on był całym tym szeryfem od tego, całym tym organizatorem. A mówi, podałem adres do domu, ale mam macochę, to mówi, niech ją biorą. No i a ci resztę, oprócz Lemparta, ten Bendera, to oni byli starsi dużo ode mnie. Podał lewy adres, a Jaster, wiadomo, oficeraka, to on w ogóle zmyślony adres podał, nie ten, który prawdziwy, gdzie on mieszkał, nie? No i ja mówię, ja nie uciekam, panie, po co mi uciekać? Nie chcę, panie, będą potem ruch, a mówi, już teraz nie biorą, bo nie brali już w tym okresie, jak oni uciekli, nie brali już na rozwałkę tych 10. Mówię, ja nie, bo się boję, że mi z domu przyprowadzą, nie zgodzę się.
No jak oni uciekli, panie, wzięli rolwagę, wyszli na Foribergien, a ponieważ to było w Wielkiej Postynkiecie, ten TWL, więc nie potrzebowali posta, tylko wzięli rolwagę ze śmieciami, gdzieś tam ją wywieźli, zostawili. Mieli wejście, bo był bunkier, w piwnicy były piece centralnego ogrzewania i był bunkier na koks, taki, tam wchodziło coś ze 2 czy 3 wagony koksu. Tam mieli to klucz do tego, tamtędy weszli, no i weszli do magazynu. Mieli dorobiony klucz do tej sali, gdzie była broń i mundury. Przebrali się w ubrania zesmańskie, 3 ich się przebrało. Ten Kazek Piechowski się przebrał w mundur Hauptsturmführera, tego z Zaubergzweiga, a resztę tam w jakieś mundury zesmańskie. I jednego skuli jako tego więźnia i wieźli go. No i pojechali. Na tej głównej, tej Postynkecie, jak przejeżdżali, to wyszedł esesman z tej wieży, bo musiał podnieść szlaban, nie? No i do tych, bo tam wyszedł ten był w mundurze Hauptsturmführera, Hauptsturmführera, opiórkował tego esesmana na tej budzie, że źle stoi, że nie oddaje od honoru i tak dalej. No i ten podniósł, hajlował im, podniósł ten szlaban i pojechali w pierony i koniec. Przyszedł apel, brakuje 4 więźniów. No i patrzeć, gdzie, skąd brakuje. Myśmy wiedzieli, że to od nas uciekli, nie? Ponieważ w Schreibstubie mieli jakiś tam bałagan, latali wszyscy jak z piórem. W końcu doszli znaczy stwierdzili, że to z TWL uciekło, tych 4. No po apelu od razu nas wyciągli z bloków, ustawili w szyk odpowiedni, tak jak więźniów się stawia po 5. Przyszedł taki z politycznego wydziału, Lachman się nazywał. Chyba Scharführer, pan Lachman, umiał perfekt po polsku. No i nic, tylko czy ktoś nie wiedział, co, gdzie uciekają, jak tego, czy organizowali i tak dalej. Wiadomo było, że jakby ktoś cośkolwiek powiedział, to go wzięli do bunkra i po pokrzyku wykończyliby go. No i trzymali nas tam po tym apelu jakieś ze 3-4 godziny do tego spowiadania. No tak się mówi, znaczy ci, co uciekają i uciekali, to mówili, że jak już nie wybierali do bunkra i na tą śmierć głodową, to nikomu się nic nie działo. To nieprawda jest. Na drugi dzień, w niedzielę, od razu po apelu, wzięli nas do pracy na Bauhof. Przyszedł cały pociąg różnych towarów, desek, nie desek, cementu. Ustawili kapów tak co pół metra i dawać nas rżnąć, panie. Także pracowaliśmy od rana bez obiadu gdzieś do wieczornego apelu. No przyszliśmy tam już odpowiednio spreparowani na blok. No i w poniedziałek nie wiadomo, czy pójdziemy do roboty, czy nie. No i zaczęło się wtedy ten cały taniec między Oświęcimem, tym naszym komendantem, a to już był Kreutzmann wtedy, czy Zaubergzweig, nie pamiętam, a biurem Himmlera. No bo ci mówią, że bo szykowali nam mundury z kółkami czarnymi do karnej kompanii. Już były przygotowane. Także w poniedziałek mieliśmy iść do karnej kompanii. No a ci mówią, że zamkną magazyn, nie będą nikogo obsługiwać, nie? Bo skąd? No, tak żeśmy jeszcze chodzili tam parę dni do pracy, ale wiadomo było, że zostaniemy ukarani i że pójdziemy na dwory na Bunę do pracy. No i pewnego dnia, tam coś po 2 czy 3 dniach, czy 4, oni już tam nabór zrobili tych więźniów nowych, nas zostawili w obozie, przerzucili nas z naszego bloku na blok
tam gdzie Buna mieszkała, ponieważ ci więźniowie na Bunę byli dowożeni koleją z Oświęcima na Dwory, a chodziło nas wtedy tam coś 2,5 tysiąca. Z rano wstawaliśmy o 2:00 rano, no nim nam tam się ubrali, utegowali i tak dalej, tam coś wypili tą herbatę ze słomy, ze siana. No i potem nas prowadzili do tych wagonów. W tych wagonach nas panie ładowali po 120, 130. Jeszcze kapowie sobie zrobili miejsce. To resztę było tak zbite, że panie oddychać nie było czym. I z Oświęcima tam było na Dwory coś 5 czy 6 kilometrów, to się jechało nieraz 4 godziny, 5 godzin, w zależności od tego, jak transporty szły na wschód. Jak były tory zajęte, no tośmy stali, a jak tory były wolne, no to nas puszczali. No i przyjechaliśmy na te Dwory pierwszy raz. Komendant tego komanda dworów był taki, co był na kwarantannie, co nas tam oprawiał przez te 12 godzin, cośmy ćwiczyli, ten sport i tak dalej, te śpiewy. Uczyli nas, no i dawali nam tam dobrze, no, popalić wyćwikę. Stanął przed tym naszym komandem, bośmy się rozładowali z tych wagonów, bo to były bydlące wagony. Taka łączka była i na tej łączce stanęło te 2,5 tysiąca. No i on przyszedł, mówi, czy ci, co dzisiaj przyszli, czym go znają? No sobie myślimy, no pewno, że cię znamy. Będzie dopiero numer, bo pewno będzie nam tu odpowiednio dawał szkołę, nie? To wystąp. No to wystąpiliśmy, no to tam coś tam się pochowało, niektórzy poszli na Krankenbau, wcześniej wiedzieli, bo byli, najpierw ten Piechowski tam wcześniej zawiadomił, tam, żeby nie uciekali. Był taki Jędrek Rablin, to jego namawiali, ale on miał brata drugiego w Oświęcimiu, to on nie, bo on się bał, ale ponieważ wiedział, to od razu się przeniósł do szpitala, na ten Krankenbau i uciekł z tego całego interesu, co myśmy dostawali od tych Esesmanów, odpowiednią wyćwikę. No i kazał się nam ustawić od najniższego numeru do najwyższego, ponieważ tam były same niskie numery, ja byłem chyba drugi, bo przede mną jeszcze jakiś był niższy numer. Sobie myślimy, no teraz nas poprzydziela tam do tych komand takich, a tam różne, tam co się tam działo, to co się w głowie nie mieści. To było gorsze jak karna kompania. No ale jakoś miał wzgląd na nas. Mnie dał do takiej kuchni, były takie 2 kotły 500-litrowe z drugim. Zadaszone, tylko taki dach był i tam mieliśmy tylko kawę gotować, ponieważ woda była zatruta. Dostawaliśmy tą kawę Enrilo, taką zbożówkę, mieliśmy gotować tą wodę 1000 litrów. No i bez cukru, bez niczego, tylko tą kawę zarzucić, żeby to miało smak kawy, nie? I tam jak myśmy przyszli, to było wszystko zapuszczone, bo tam nikt nie robił koło tych kotłów. Myśmy to wyczyścili, uporządkowali, no nalaliśmy wody, mieliśmy kawę, taką tam coś 2 czy 3 paczki tej kawy. No i paliliśmy tam i czekaliśmy, żeby tą kawę zagotować i tak dalej, i tak dalej. I tych innych z tego komanda to też wszystkich pod dach ulokował. Do biura tam takiego, biuro komando, do stolarni, do ślusarni. Także przy wykopach to tam nikt nie robił z tego komanda. Po paru dniach on tam przyszedł do nas, mówi, jak leci. Ja mówię, no leci, co to. Robota jest dobra, tylko mówi, głodny człowiek jest. Mówi, jak to głodny? A tu jest kuchnia tych, bo tam pracowali cywile, nie? Mówi, tu jest kuchnia cywili. Mówi, tu wynoszą łupiny, kapusty, liści i tak dalej.
to powinien wam coś wynieść. Ja mówię, nie panie, ja się boję, bo jak ktoś złapie, to załatwimy. I on poszedł, po tych paru dniach babki wychodzą, dwie z koszykami, tam mają kapuchę na wierzchu, jakieś oskorobiny wyrzucają na ten śmietnik i tam mrugają na nas. No i tam przynieśli tam coś po parę kromek chleba. No i tak w kratkę nosiły, nie codziennie. Raz przyniosły, raz nie przyniosły, w zależności od tego, jakie miały możliwości. No i po paru dniach on przyszedł, mówi, no to jak tam, czy coś, mówi, no tam przynoszą i tak dalej. No. A obiad na Bunę to wozili z głównego obozu, z tej głównej kuchni. I tam jechał samochód z przyczepą, wiózł kotły na te wszystkie komanda, bo tam były różne komanda, takie komando, siakie komando, jakieś tam, już sobie nie pamiętam. I esesmani tam ich pilnowali, nie? No to ten wiózł jedzenie dla tych esesmanów i wiózł dla tych więźniów. I jeździł po tych komandach. Potem jak przyjeżdżał, to przywoził te brudne kotły. Myśmy te kotły musieli myć. Do tych kotłów wlaliśmy tą kawę. No i oni znowu jeździli z tą kawą po tych komandach, ale już nie wracali do nas z tymi kotłami, tylko te kotły odwozili do kuchni, tam do tej głównej kuchni. No i tam byłem coś ze 2 czy 3 tygodnie chyba, może 3, może trochę więcej. No i po pewnym czasie było tak, że ten esesman, który woził to jedzenie dla więźniów i dla tych esesmanów, miał swojego więźnia. Tam mu pomagał, nie, przy wydawaniu tym esesmanom, w wydawaniu tych kotłów tym więźniom, na każdy tam 30 czy 40 było to tyle tam tych kotłów dać. No i raz nie przyjechał ten. On mówi, to pojedziesz ty ze mną. Ja mówię, no ale musi mi pan potem odwieźć, to cię odwiozę. No i pojechałem, byłem coś ze 2 razy z nimi. Jakoś ten tam zachorował, czy coś tam byłem, chyba 2 razy byłem. 2 albo 3 może. No to patrzyłem, jak on dzieli tym esesmanom to jedzenie. On ich okradał normalnie. Ze wszystkiego, a przede wszystkim z mięsa. Nie? Jak tam gulasz był, to im tam trochę dał ziemniaków tym esesmanom, a resztę trzymał. Potem jechali taka była prywatna knajpa, piwiarnia. To jakieś polskie nazwisko było, ale on musiał być chyba Volksdeutschem, że został. No i oni potem tam z nim handlowali i piwa brali. Za te jedzenie esesmańskie brali piwo. Jak sobie już popili z kierowcą, bo kierowca był cywil, bo to jak firma te IG Farben to zatrudniała cywilów Niemców. No to mnie odwozili, a z tym resztę tymi kotłami jechali do Oświęcima. No. I z tym piwskiem. No. Ale pewnego ranka blokowy, ten Schreiber na tym bloku, bo to było, myśmy byli na bloku numer 19, ta Buna, jak nas wozili. Mówi, nie pójdziesz do roboty, pójdziesz na blok numer 28. Ja mówię, nie wiem, mam cię doprowadzić. No to zostałem, nas tam było coś 2 czy 3, doprowadzili nas, młodych chłopaków, panie, do tego na ten blok 28, kazali się nam rozebrać, na plecach nam napisali numery, na piersiach numery. Taka była takie oddzielne pomieszczenie. Także nie było światła tam, znaczy nie było okien, tylko było światło elektryczne. I tam nas oprawili, nam też zaszczyki zrobili. Z tymi durem. I wyprowadzili nas, bo to był piętrowy blok, na pierwsze piętro. Mówi, tu 3 dni zostaniecie. Tośmy na górę szli normalnie, jeszcze nic się nie działo, gorączkiśmy nie mieli. Dali nas, mówi, wy jesteście dobrzy, to na samą górę idźcie, bo na tych najlepiej, co się czuli, to dawali na te 3 piętro, a tych najsłabszych dawali na parter, na te najniższe. A tych w średnim takim stanie zdrowia to na środkowe.
No ale po 3 dniach to już miałem taką temperaturę, że ponad 41 stopni. Że mi już przeprowadzali mnie na blok ten tyfusowy numer 20. To jest po drugiej stronie niedaleko. I to już mnie 2 flegierów brało pod pachę i mnie tam doprowadzili. Nie? No i tam się wywiązała gorączka bardzo wysoka, dochodziła ponad 42 stopnie, także w ogóle przytomność traciłem. A ta sala była pod kontrolą tego klera. Kler taki był, co te zaszczyki robił. I on tam miał ten gabinet na tym bloku numer 20 z przodu. On tam był, jeszcze jeden taki esesman jakiś był, tylko sobie nie pamiętam, jak pamiętam, Pańszczyk był, Polak, więzień, też te zaszczyki tam robił. Z jednej strony mieli taki łóżko i coś tam jeszcze po tego, a z drugiej strony te trupy tam przekładali, tylko przez korytarz, nie? A to było zasłonięte kocami. No później się dopiero zorientował. No i on tam przychodził i pytał się tego. W końcu ja się kiepsko czułem, bo miałem coś 3 kilo niecałe. Także z górnego piętra dali mi na sam spód, znaczy do wyniesienia jako trup, nie? Ale pewnego ranka otwarłem oczy. Chyba po 3 tygodniach, ponad 3 tygodnie byłem nieprzytomny. Myślę, gdzie ja jestem? Patrzę dookoła. Nie wiedziałem, że w obozie jest. Dopiero kler jak wszedł w tej czopce z tym wroną w drzwiach, bo on do środka nie wchodził, bo się bał, żeby się nie zarazić tyfusu, otwarł drzwi. Patrz, mówi, Derlebno? No ten mówi tak, ten żyje jeszcze. Aha, mówi, to on jest silny. No i potem się mi jeszcze przyplątała taka, ten tyfus, paratyfus. To znaczy rozwolnienie się stare dostawało, to zamiast przybywać, to człowieka jeszcze ubywało. Także ja chodzić nie potrafiłem. Jak chciałem iść do klozetu, to się ściany trzymał. A tak to normalnie brał krzesło albo na łóżko i tak chodził, się trzymałem. Panie tego i uczyłem się chodzić. Poza tym wyleciało mi 5 zębów trzonowych. Tu taką gulę mam jeszcze do dzisiaj, a tylko większa była. Włosy to byłem łysy, tak jak Cyrankiewicz. No i pewnego dnia szedłem tam do tego klozetu, nie? No i zaciekawiło mnie to, że tam taki parawan jest z tych kocy, co tam jest, nie? I tak się ściany trzymałem, tam szedł. Przesuwałem się w stronę tego parawana. A tam jeden z tych flegerów mówi, ty muzułmanie tam nie chodź, bo tam kler jeszcze weźmie cię zaszpiluje. Jakbym to usłyszał, tak się obrócił, przyszedłem z powrotem na salę. No i na tej sali byłem, okres rekonwalescencji trwał 6 tygodni. Po 6 tygodniach ja przeszedłem już ten okres rekonwalescencji, byłem jeszcze tam parę dni dłużej. No i ci, co tam byli, bo to nie było uzależnione od tego flegiera, tylko od tego lekarza, co tam miał chyba pieczę nad tą salą. Mówi, co będziesz szedł na obóz, to cię dobiją patykami. Tak? Nie chodzisz dobrze, kiepsko wyglądasz, to do jakiej roboty pójdziesz? Zostań tutaj, to trochę się tam, panie, podkarmisz, będziesz lepiej wygląda, to cię wypiszemy wtedy na obóz. No i ja sobie myślę, no to dobrze, niech będzie, nie? Tymczasem przyszedł rozkaz, panie, wygazować wszystkich, zrobić przegląd, zlikwidować tyfus w obozie. No a ci tyfuśnicy byli na tych piętrowym bloku, tym 20, u góry i na dole. Było nas ponad 850 czy ileś tam. No i entres tam stanu, to podwórze jest do dzisiaj, tam bo jest zagrodzone między tym blokiem 21 a 20. No i przede mną były niższe numery, bo to numerami tam oglądał. I pakował ich tam pod siatkę, pod wyjście, pod bramę. Jak się tam, ta ulica, co jest między blokiem 28 a 20. A tam na taborach tak, siedziały w hełmach esesmany, pilnowały, żeby nie przechodzić, żeby przypadkiem ci tyfuśnicy nie przeszli tam do tego. No i on tam już
kilku tam było, bo tam było niższych numerów, prawie same małe numery były. No i przyszło na mnie. No i stoję przed tym entrestem, to trzeba było się rozebrać do naga. Tak patrzy na tą kartotekę, tak mnie przygląda się, coś nie wierzy, tak, tego w końcu mówi, to idź tam pod tą rynnę. No to poszedłem pod rynnę, sobie myślę, to ja pewno do gazu pojadę, bo tam mówili, że będą wywozić do gazu, a tam ci przy wyjściu są, zesłani pilnują, to już sam nie przejdę, to ja do gazu, a oni pewno pójdą na obóz. W tym czasie się stało odwrotnie. Ci wszyscy, którzy tam byli, to nie mieli tego, nie przeszli okresu rekonwalescencji i wszystkich tam ładowali, a po mnie tam przychodzili ci flegierzy, co byli na tych salach, lekarze, tak jak ten facet, co tu tego, wszystkich tam ładowali. Także z tego bloku coś nas 32 czy coś takiego, czy 28 zostało i wypisali nas na obóz, a resztę samochody podjechały do gazu. Po krzyku. Jeszcze był taki wypadek, że tam, wie pani, tam jest kanał między tymi blokami tam i ta płyta jest, do dzisiaj tam jest. Tam mogło się w tym kanale zmieścić ze 2-3 więźniów, bo dalej były kraty, jak ten Wiejowski uciekł, pierwszy z Oświęcima. Co te stójki były, cośmy stali tam, panie, dzień i noc i tak dalej. To jak się podniosło tą płytę, to tam najwyżej 2, może 3 więźniów. No i tam chłopak mówi, żeby podnieść, że tego. Ja mówię, jak ja siły nie mam. Dopiero znaleźliśmy taki kawałek gdzieś tam prętu i z drugim jakimś podnieśliśmy tą płytę, tak trochę się uniesła do góry i tak my ją tego, żeby ci zesłani nie widzieli. I 2 się przechowało tam, nie pojechało do gazu. No i tak zlikwidowali ten tyfus, resztę wywieźli, no i nas na obóz wypisali. Ale w międzyczasie jeszcze tam na tej sali, to leżał taki nie, Komorowski się nazywał, czy tego, on był Ukrainiec. I on był tam na specjalnych prawach. I on przed tą wybiórką wyszedł na obóz. Gestapo go wyciągło, to obozowe, jak on się nazywał, ten szef tego gestapa obozowego, zapomniałem w tej chwili. I oni go wyciągli na obóz i on tam takie dogaduszki robił. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi w ogóle. A on już wiedział, że będzie wybiórka i że to towarzystwo wezmą do gazu. Uratował się też ten Józek Hulanicki, ponieważ jeden z flegierów, Staszek Tondera, tam był flegierem, czy Schreiberem, czy tego, mówi, nie chodź, bo ty nie masz tego okresu jeszcze rekonwalescencji, to cię wypchają do gazu. No i dał mu ten biały kitel, tego flegiera. No i przemieścili go tam, gdzie ja byłem. Nie do gazu, tylko wypisali go do obozu. Dali mnie do kartoflarni. Pójdziesz do kartoflarni, bo ty jesteś kiepski muzułman, to tam w kartoflarni dają drugą zupę za to, a tam mokro było jak ciort, nie? Ale tam byli starzy ludzie sami, takie pułkowniki, majory, profesory i tak dalej. Młody jesteś, to będziesz z basenów, oni obierali ziemniaki, były takie baseny duże i w tych basenach się płukało te ziemniaki. I z tych basenów trzeba było wypłukać je, taka chochla była, co tam wchodziło z 5 kilo i nabrać to i do kotła i nosiło się na kuchnię, bo to było połączone z kuchnią, nie? Ja tam 1 dzień czy 2 dni porobiłem, sobie myślałem, co się wykończy, to ta druga zupa, to co to jest, jak mokro, ja tego unieść nie mogę, nikt mnie nie zastąpi, trzeba sobie coś zorganizować, jakąś robotę i uciekać stąd, bo nie tego. No i poszukałem, a koło kuchni były takie, bo oni mieli wiadra, nie, w tych kuchni, takie stare jakieś wiadro było wyrzucone
na szmelc, na śmietnik. Znalazłem sobie taki kij. No i poszedłem do takiego kucharza. Mówię, ty nie masz jakiego gwoździa? Mówi, wbij mi tutaj tego. Na co ci to? Ja mówię, wbij mi, tu będę miał taki patyk z gwoździem. No i miałem te wiadro, ten patyk z gwoździem i chodziłem po obozie. Jeden dzień zbierałem papierki. Drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, tydzień. Nikt mnie nie zaczepiał. Chodziłem i zbierałem papiery, chodzili, komendant chodził, zastępcy chodzili, lagerkapo chodził, i SS-mani i tak dalej chodzili. Nikt się nie czepiał, my w ogóle nie. Ale pewnego dnia czułem się zmęczony, jakbym tak pochodził coś tam. No a trzymałem się zawsze blisko kartoflarni, bo sobie myślę, jak co, no to albo tam ucieknę, albo powiem, że jestem z kartoflarni. No i siadłem sobie na wprost kartoflarni, oparłem się o blok 25, on jest akurat vis-a-vis tej kartoflarni. No i siadłem sobie, żeby sobie odpocząć. No, położyłem sobie ten patyk z tym gwoździem, te wiaderko i słoneczko było tak pod jesień, to tak się ciepło człowiekowi zrobiło. No i szedł Lager LTS, ten Brodniewicz. On umiał po polsku. Mówi, co ty tu robisz? Ja mówię, nic, siedzę. Co to za komando jest? Ja mówię, własne. Jakie własne komando? Co ty tutaj robisz? Ja mówię, no własne, no nie widzi pan, panie Lager LTS, tu mam wiaderko, tu mam patyk z kijem i chodzę i zbieram papiery po obozie. Co mi się teraz będzie dopiero taniec. A on się uśmiechnął, mówi, no to ty taki cwany, nikt cię nie zaczepił do tej pory? Nikt, a lagerkapo blokowi? Nikt. I chodziłeś tak i zbierałeś? Tak, chodziłem. Miałem swoje komando. Mówię, a gdzie ty właściwie robisz? Ja mówię, w kartoflarni. No to co, masz dobrą robotę. Druga zupa jest i pod dachem praca. I mówię, ale jest mokro, a drugie jestem muzułmanem. Nie dam rady robić, panie, bo tam jest ta chochla taka wielka, panie, 5 kilo, to gdzie ja będę cały dzień nabierał? A gdzie chcesz iść? Ja mówię, do TWL-u. A nie, gdzieś pracował przedtem. Ja mówię, w TWL. To gdzie chcesz iść? Chcesz iść tam? Ja mówię, tak. To jutro się tam zgłoś do tego komanda. Ja mówię, dobrze, ale mnie przecież kapo nie weźmie. To by musiał pan rano przyjść ze mną tam do tego komanda i powiedzieć mu. Wszystko będzie załatwione. Ja powiem temu Kislowi, Arbeitsdienstowi i tam się zgłosisz, pójdziesz do kapa i pójdziesz tam do tego TWL. No i ja tam poszedłem rano. Co mi się weźmie, to mnie weźmie, nie to nie. No a kapem był taki Ślązak, Rzepka się nazywał, Willi Rzepka. Ja mówię, tu się miałem zgłosić. Tak, idzie z nami. A jeszcze z tobą I wtedy ze mną coś poszło po tej ucieczce, z tego komanda, to jeszcze ze mną 3 szło. Bo oni mieli prawo po pół roku nas ściągnąć z powrotem do HWL-u. A to już było ponad pół roku. I ja tam poszedłem, jeszcze taki Jędrek Baliński poszedł, Franek Kowal, to był 3. No 3 nas było. 3. No i nas tam przyprowadzili, wyszedł ten szal, mówi, a co ty tutaj? A mówi, a to są ci, co oni tu robili. To ilu was jest? No ja mu mówię, że 3 tylko. A resztę? A resztę poszło. Pokiwał tylko głową, mówi, no ale przecież ty kiepski jesteś. Ja mówię, no wszyscy byliśmy kiepski. No, to na razie tak będzie. Ja tu powiem temu twojemu szefowi, SS-manowi na tym piętrze. Tam chcesz iść gdzieś był? Ja mówię, tak. A wtedy tam był tym szefem SS, Scharführer Przybyła się nazywał. Nie umiał po polsku najpierw. A potem umiał perfekt, bo był z brzegu. Ja mówię, jaki Brigam Oder, on mówi. Ja mówię, jaki Brigam Oder? To jest brzeg nad Odrą. No. I tak bym się tam obijał, aż doszedłem do jakiej takiej kondycji. No i potem to już normalnie pracował jako pracownik. No to już to nie ucieczka była, tylko do momentu, aż mnie,
bo tam w organizacji pracowałem w obozie. Przyszli z Wydziału Politycznego do więźniów, którzy tam pracowali. 5 więźniów było, to dokładnie pamiętam, to byli ze Śląska chłopaki. Przyszło 2 SS-manów, jeden był Oberscharführer, drugi był Unterscharführer. No i coś tam z nimi rozmawiali. Z chwilą, gdy oni odeszli, no tośmy się zaczęli ich pytać, co będzie z nami. On mówi, nie zagazują nas, tylko zaczną nas wysyłać w transport. I numerami, więc ja byłem tam pierwszy, najniższy numer. Ja miałem, potem jeszcze jakiś był z Warszawy, co ze mną pojechał i szedł transport, dali nam do wyboru 3 obozy koncentracyjne, Sachsenhausen, Mauthausen i tam jeszcze jakiś Buchenwald czy coś takiego. Myśmy wybrali sobie Sachsenhausen i w tym dniu właśnie, znaczy następnego dnia szedł transport 500 więźniów do Sachsenhausen. Ten transport był przygotowany już do transportowania do Sachsenhausen i stali przy wyjściu z obozu pod tą bramą Arbeit macht frei. Nas tam przyprowadzono z bunkra, z tego 13 bloku. Przebrano nas tam w nowe uniformy tam przy tej bramie. Dano nam zaopatrzenie na drogę. A ubrania wam to chyba zmienili po to, żebyście nic w ubraniach nie przewozili. Tak jak wszystkim transportom to robili. I jaki cel mieli, to mnie to nie No interesowało. słusznie, ale wiesz, to I można... w każdym razie dali nam nowe bieliznę, nowe ubranie, czyste, eleganckie i załadowali nas do wagonu i wywieźli nas do Sachsenhausen. No w tym wagonie, co ja byłem, to był ten drugi facet, ten warszawiak, to było 3 SS-manów. Normalnie w każdym wagonie było po 2, a w tym wagonie było 3. No i pilnowali nas bardzo dokładnie jak my minęli stację Cottbus, to wtedy już tam było troszeczkę lżej. Przyjechaliśmy do Sachsenhausen chyba następnego dnia po południu. Wprowadzili nas tam do obozu, to był apel był wtedy. Był apel, myśmy stali przy bramie wejściowej, no i były szubienice na placu apelowym. Wieszali wtedy 5 Rusków. Żołnierze czy... No Czy nie, więźniów? no więźniów, no skąd żołnierze mogli bo wieszać? przecież u nas w Oświęcimiu byli więźni, te Ruski, proszę Ciebie, też Tak, żołnierze. no ale wtedy tam już nie było, bo przecież jak myśmy wyjeżdżali, to już Rusków nie było, bo już Rusków wszystkich wymordowali. Jak w 1944 roku to już Rusków nie było. No i zaprowadzono nas na kwarantannę, tam na tej kwarantannie byliśmy chyba 6 tygodni. Po 6 tygodniach przyszedł Arbeitsdienstführer, no i tam rozdzielał wszystkich, przydzielał do pracy. W końcu nas 2 zostało. Blokowy podleciał, podszedł do tego SS-mana, tego Arbeitsdienstführera, mówi, że jeszcze 2, on mówi, wie, oni tu zostaną. No to z tym, że apel ma być robiony na bloku, macie ich pilnować, nie mają wychodzić na pole i tak dalej, i tak dalej. Na co z nimi będzie? To się potem okaże, dowiecie się. No po kilku dniach przyszedł ten raport Führer, bo on odbierał raport w bloku, wewnątrz bloku i mówi, że mają nas, blokowy ma nas odprowadzić dzisiaj na plac apelowy. Na tym placu apelowym było kilkanaście osób. Kilkanaście. Różne grupki były przyprowadzone przez blokowych. No myśmy byli obstawieni dookoła blokowym szrajberami i sztubydynistami. Zresztą w nocy jak myśmy spali, to też nas pilnowano. No i byliśmy ostatni załatwieni przez tego Arbeitsdienstführera. No jak on podszedł do nas, Schreiber dał im kartoteki. Na tych kartotekach było takimi czerwonymi literami dużymi coś tam popisane.
No i on się pyta, skąd jesteśmy. No i ja mówię, z Oświęcima, przecież pan wie skąd, ma pan kartotekę. Mówi, tu dla was pracy nie ma. No to ja mówię, jak pracy nie ma, to przecież mogliście to z nami zrobić w Oświęcimu, nie musieliście nas wieźć do Sachsenhausen, bo mogliście nas zagazować w Oświęcimiu, nie trzeba było gazować na Sachsenhausen. On mówi, nie, nic się wam nie zrobi, nie stanie, tylko pojedziecie w transport. Pomału się transport tam szykuje i pojedziecie w transport. No to blokowy podszedł, mówi, czy ich przerzucić na blok, gdzie się szykuje transport. On mówi, nie, na tym bloku zostaną. W ostatnim dniu, jak transport będzie gotowy, to my ci damy znać i ty ich przyprowadzisz tam, jak już transport będzie stał pod wagonami. No i tak faktycznie było. Po kilkunastu dniach przyprowadzono nas na bocznicę taką, tam stał cały ten, Pociąg? Czy... puste wagony stały, cały pociąg, było z 1000 osób i nas dołożyli 1002. Też nas elegancko zaopatrzyli na drogę, załadowali do wagonów i pojechaliśmy do Nazweiler, na poboczny obóz Nazweileru do Kochendorfu. No, tam jechaliśmy chyba ze 2 tygodnie z tego Berlina aż do Kochendorfu. Także wszyscy byli głodni, łącznie ze Zesmanami. No i zaczęło się, panie, rabowanie jabłek, karpieli, rzepy z wagonów i tak dalej, ponieważ jechał tam Hauptsturmführer, był komendantem tego transportu, więc jak widział, że Zesmani z wiaderkami wychodzą na wagony, to chciał strzelać do nich, no ale oni się złożyli i mówią, jak strzeli, to oni jego zaszczelą. Także o tych jabłkach, tych karpielach dojechaliśmy do Kochendorfu. No, to był taki poboczny obóz niedaleko granicy szwajcarskiej, niedaleko Renu i wówczas tam było 2500 więźniów. Budowało się jeszcze baraki, bo tam miało jeszcze przyjść, tam przyszli potem Francuzi. To był obóz w zasadzie dla Francuzów. Polaków tam było 12, nas było, a tak to byli Niemcy. Niemców było więcej jak nas. Tak to byli Francuzi przeważnie, Belgowie, Flamandrzy, no i Rusków było dosyć dużo. No i tam byliśmy na kwarantannie. Znowu 6 tygodni po skończonej kwarantannie. To już było chyba gdzieś w listopadzie. A w czasie kwarantanny, czy robiliście coś tam, czy gimnastyka, czy coś takiego? Gimnastyka, normalnie gimnastyka była To samo cała. co w Oświęcimiu. Prawie że to samo, tylko że w Oświęcimiu był kurz, a tam było błoto. Aha. Błoto po kostki, bo to było między górami, niedaleko. No ale wyście byli w butach, czy mieliście te trepy tylko? No, mieliśmy takie teterepy drewniane. W tym Butów błocie? skąd mogliśmy mieć? Błoto było takie, że jak na bloku była 1 czy 2 pary gumiaków, jak się szło myć kocioł, tak jakś wyszedł z bloku w to błoto, ktoś wyciągał nogę z buta, a but gumiak zostawał w błocie. No, takie było błoto. A jak w zimie chciałeś się myć, no to tam zamarzało to wszystko, bo to było rurka metalowa, podziurawiona, no i tam się puszczało tą wodę. Dopóki temperatura była znośna, znaczy dodatnia na polu, to tam się jeszcze to sikało, mogę się umyć, a jak już była ujemna, no to wszystko zamarzało, także że ani się umyć, ani kotła umyć, ani nic umyć. Mniej więcej tak jak na początku w Oświęcimiu. Chyba gorzej. Gorzej jeszcze. Gorzej jeszcze. Warunki były gorsze. No i po kwarantannie chodziliśmy do kopalni soli. Tam była kopalnia soli. No i w tej kopalni soli Niemcy montowali
obrabiarki, robili tam TV1, V2, wytwarzali samoloty odrzutowe, te pierwsze typy, tam nawet latały tam nad tym obozem. I tam się robiło na 4 zmiany. Nie na 4, na 3 zmiany. Na 3 zmiany, także Po 8 godzin? po 8 godzin. To lepiej jak w Oświęcimie, bo u nas było 2 zmiany tylko. No Jak lepiej tam, gdzie było, była tylko, nocna praca. tylko warunki były dużo gorsze. Dużo gorsze warunki. No. Dużo gorsze, robiłeś w kopalni soli. Cóż, szkodliwa. No, skórę to miałeś brązową. Cała brązowa skóra była, twarz brązowa, wszystko plułeś solą. Tamponów nie było, nic nie było. Tam się betonowało i obrabiarki się ustawiało i tak dalej, i tak dalej. Ja robiłem najpierw przy betonowaniu. To była ciężka praca bardzo. A potem mnie wzięli górnicy, 2 górników przebijało przejścia przez sztole. No i Z oni jednej tam do drugiej. z jednej sztoli do drugiej sztoli. Tam ustawiali potem te wózki, szyny, takie wózki takie otwarte. Te detale tam szły i tam, panie, każdy tam składał i to leciało dalej. Dobra. To się robiło tam 125 metrów pod ziemią. No to robiłem przez całą zimę. Na wiosnę gdzieś tak w lutym urwałem się z tego komanda. No i poszedłem pracować na polu, na powietrzu, ale robiłem znowu do tej kopalni, robili taki Tunel czy zejście? kop. No to porobiłem też tam parę dni, ale widzę, że to jest też robota do luftu, bo jest i mokro, no i trzeba stale to pilnować i dolewać te oliwy. Organizowali takie komando bombioszkę, ruski to nazywali. No, nie wypały, rozładowywać nie wypały, układać na boki i tak dalej, i tam odgruzowywać. No i na tej bombioszce robiłem, no już do końca, jak tam byłem w tym Kochendorfie. I Do ewakuacji? tak, i ewakuacja się, bo rozpoczęła, tam przerwali front Amerykanie na arenie i ewakuacja się zaczęła gdzieś w drugiej dekadzie marca. Już tak w czas? Tak, tak. W drugiej dekadzie marca. W pierwszy dzień szliśmy, znaczy to po południu już, po apelu wieczornym, nas tam zaopatrzyli, w jedzenie, w koce i tak dalej, i tak dalej. I wyszliśmy, Na noc? na noc myśmy wyszli i szliśmy tam parę godzin do jakiejś miejscowości, chyba Lebenstein, czy jakiś Bergstein, czy jakiś coś. I tam była, pierwszy nocleg był. Także doszliśmy do Ulmu, ale jeszcze wcześniej zrobili selekcję. Ponieważ ja byłem półmuzułmanem, więc zastanawiałem się, bo takich tych już muzułmanów całych odstawili na bok, w lesie, na takiej polanie. I sobie myślę, to ewentualnie można by było zostać, ale tam chłopaki mówią, nie zostawaj, bo to rozwalą, roztegują, panie, lepiej się wlec, zobaczymy co będzie. No i jeszcześmy tam szli chyba ze 2 noce, doszliśmy do Ulmu, przeszliśmy Dunaj. Jak przeszliśmy Dunaj, to nas gdzieś zapędzono do jakiegoś zakładu. W tym zakładzie była jakaś świetlica, była woda bieżąca, na parkietach my spali, jeść nam nic nie dali, chyba nie mieli. Ale przynajmniej się człowiek wymył, no i odpoczął. I w drugim albo w trzecim dniu wyprowadzono nas z tej fabryki i prowadzili nas na dworzec kolejowy. Na tym dworcu kolejowym były przygotowane wagony, cały pociąg, węglarki, u góry były druty kolczaste, takie, że głowy tam nie można było zmieścić i ładowali nas po 120-130 ludzi na jeden wagon.
No i jak nas załadowali, to nas w dzień ładowali na takiej bocznicy, a Ulm to była stacja węzłowa. Tam było wojsko stało, jeńcy, francuscy, angielscy, amerykańscy, polscy, panie, i wojska do cholery i tak dalej. I przyjechali amerykańskie samoloty. Zaczęli bombardować tą całą stację. Tak bombardowali, żeśmy nie wyjechali, bo wszystko panie wywrócili do góry nogami i ładowali po tych Francuzach, po tych Amerykanach, po tych Anglikach, po Polakach, panie, bo oni jechali w wagonach krytych, bydlęcy, a myśmy jechali w wagonach otwartych, tylko że były te druty, nie? No to jak podjechał ten samolot, patrzy, są pasiaki, to nas nie bombardował. W międzyczasie załadowali jeszcze 2 pociągi. I te pociągi wysłali w stronę Tyrolu. A krematorium normalnie tam funkcjonowało i ta komora tam gazowa funkcjonowała w tym Dachau dalej. Tam palili i tak dalej, i tak dalej. Potem trzeci zbiórkę robili, żeby przyszli na plac apelowy, ale potem widocznie nie mieli wagonów. No i kazali iść na bloki. Ale przygotowywali się do zlikwidowania Dachau. W Dachau wtedy było ponad 50 000 więźniów, a miejsce było obliczone na maksimum 18 000. No, chodzili esesmani już z miotaczami ognia dookoła tych, tam się rozstawiali z karnistrami benzyny i tak dalej, a z góry podobno mieli nas bombardować. Ale ktoś tam jakąś radiostację mieli, ci starzy więźniowie, no i dali znać jakiejś grupie amerykańskiej, że nas mają zlikwidować. Nas i Allah. Allah to był koło Dachau taki obóz. No znaczy to była filia Dachau, ale więcej ludzi było jak w Dachau, bo w Dachau było 50, a w Allahu było 58 000. I dali znać, no i to było w niedzielę 29 kwietnia, po tak zwanej kolacji, słyszymy, znaczy ja zobaczyłem, bo ten kwarantanna to był blok zamknięty, nie wolno było wychodzić na obóz. I stał tam przy tej bramie, stał taki ten Pförtner, taki Niemiec jakiś. Ale patrzę, że jest na jednym z bloków się pokazała chorągiew biało-czerwona. Myślę, o co się dzieje? Ja mówię, pójdź nas, on nie puści. No pchnęliśmy go, tam nas było kilkunastu, pchnęliśmy, wyszliśmy na obóz i podeszliśmy tam, lecieliśmy po ten blok, gdzie się pokazała ta chorągiew biało-czerwona. Co się dzieje? Patrzymy, zaczynają strzelać do tych esesmanów, bo esesmani do końca się bronili. Do samego końca. Do tych, którzy byli na wieżach, bo z tych wież zeszli do tych bunkrów, co mieli Betonowe koło tych wież. Tak jak w Oświęcimiu. Tam mieli tak, jeden karabin maszynowy mieli w tym bunkrze, a drugi mieli jeszcze na tym gnieździe. I ich tam było chyba z 15, cała drużyna. No i patrzymy, że ktoś tak strzela, tylko takie amunicja była, nie, świetna amunicja. No i takie zielone mundury, takie koloru khaki, tak jak naszego wojska, tam skakają. Tak skoczy jeden, tu skoczy. Myślimy, co się dzieje. No i ja mówię, nie ma co, tylko staniemy tu za blokiem, zobaczymy, co się będzie dalej działo. No i raptem tam tych Amerykańcy, bo to Amerykańcy nas odbili, to ja wiem, może było ich 3 albo 4 na tych 15 esesmanów. Ci się bronili do samego końca. No i najpierw rzucili granat do tego bunkra. Ten jeden granat tam rozerwał tylko tą szczelnicę trochę, potem rzucili drugi, trzeci granat, ucichł ten bunkier. No i z góry, na górę zaczęli strzelać. Ci z góry, panie, tam kropnęli tego przy tym karabinie maszynowym. No jak już uśmierzyli ten posterunek cały, no więc chodziło teraz, żeby ich tam wziąć do niewoli. Więc ktoś tam, panie, powiedział, jak trzeba wyłączyć te napięcie, ten prąd na tych drutach. No i weszło 2 Amerykanów na tą wieżę, tam gdzie było tych 15 Niemców. Ustawili ich tak równo. Jeden trzymał tak
automat, a drugi tam coś do nich mówił. Oni kiwają głowami, że pewno pytał się, czy macie broń, nie? Oni kiwali, że nie mają, nie? No to ten zaczął ich tam obmacywać. Jednemu, tam właśnie z tego Kochendorfu, jednemu takiemu Zesmanowi, takiemu skurczydeuszowi, z tyłu tu miał pistolet. No jak wyciągnął ten pistolet, to go po głowie i pociągnął. Ten drugi pociągnął od razu. Wszyscy padli. Ilu ich było? No, nastąpił taki wieczór samosądu, no to tych kapów, tych esesmanów, tam jak gdzieś ich złapali, 2 esesmanów było jeszcze w obozie, gdzieś ich tam więźniowie przyłapali, to szkoda było patrzeć nawet, co się działo. Zabili ich? No ale no to zabili, no Zamęczyli. zamęczyli ich, panie, oblewali ich, panie, fekaliami, panie, wszyscy bili, no tak cuda robili, no. Ja na to nie mogłem patrzeć.